kluczyk Citroen C3, zresztą w Peugeotach i nie tylko w C3, to są te same stacyjki. Wysiada często, tutaj są takie fajne rowki. Te rowki niestety ulegają zużyciu. Krawędzie tej właśnie materiału, przez co później coraz ciężej jest stacyjkę przekręcić. Zacina się, porządnie tam nie odbija, nie da się włożyć porządnie tego kluczyka do stacyjki, no nie da się uruchomić samochodu. Trzeba się nieźle nasiłować i energicznie wduszać, żeby ten samochód odpalić. Pewnego dnia już nie odpalisz go wcale, naprawdę nie będzie się dało tej stacyjki przekręcić. Sposoby na wymianę, na naprawę tego są dwa. Jeden, wysyłasz taki kluczyk twój do zrobienia na podstawie tego grota nowego grota. I są firmy specjalizujące się w czymś takim. Taki grot można bez problemu dorobić. I to byłoby na tyle. Wymienią ci grot. Dalej będziesz jeździć tak samo jak jeździłeś. I ten kluczyk będzie ładnie pasować. Możesz też, druga opcja, to jest już dla takich, których ta stacyjka naprawdę już fizycznie się zużyła. Można też wymienić stacyjkę na nową. To jest zamiennik całkowicie nowy z jednego z chińskich portali za połowę ceny tego samego, którego dostaniecie u nas w Polsce. Zresztą to jest z takiego samego źródła. W komplecie jest stacyjka z 2 kluczykami. Oczywiście pięknie działa, ale trzeba pamiętać o tym, żeby wymienić tutaj w kluczyku cewkę, bo Immobilizer nie pozwoli na uruchomienie samochodu, jeżeli tak sobie tylko podłączysz i jakieś tam kluczyki będziesz używać. Przekręcić się przekręci, ale samochód nie odpali. Do tego też pokażę Wam, jak tutaj wymienić tą cewkę. Można też wymienić sam grot, ale to tam już inna zabawa, powiedzmy. Dobra, zaczynajmy. Tutaj wymiana stacyjki jest dość prosta, chociaż dojście do tych kostek jest nieco kłopotliwe, ale nie przewiduję jakiejś ogromnego kłopotu i dużej pracy. Także zaczynajmy. Tutaj w tej obudowie są otwory na śruby. Jeden, drugi. Wewnątrz jest końcówka Torx 20, także możemy zaczynać całą zabawę. O. Żeby było wygodniej, możesz sobie kierownicę tutaj dźwignią wycofać do tyłu. O, zawsze jest więcej miejsca na manewrowanie. Może ją zablokować z powrotem. Po wykręceniu tych 2 śrubek możesz już zdjąć. Spójrzcie. Górna obudowa. Cyk. I dolna obudowa też wyjeżdża stąd. Dobrze, tego już nawet nie trzeba usuwać. To jest wczepione tutaj na taki wczep. Można to wyszarpnąć, ale to w niczym nie przeszkadza, naprawdę nie ma sensu tego usuwać i się męczyć z tym. Może sobie tutaj spokojnie, że tak powiem, dyndać. Teraz dostając się tutaj do stacyjki, mamy taki nieszczęsny plastik. Plastik dookoła właśnie naszego osadzenia tutaj stacyjki, tego prostokąta. Ten plastik jest w zasadzie niepotrzebny, a w tej chwili nie da się go zdjąć. On jest fabrycznie tutaj zamontowany. Nie ma możliwości go rozpięcia czy coś w tym rodzaju, ponieważ on był nasunięty. W to była wsunięta stacyjka i dopiero od spodu przykręcona specjalna śruba, której też odkręcić się tak nie da. Trzeba się z nią chwilkę pomęczyć. A żeby się z nią pomęczyć i się do niej dostać, trzeba usunąć ten plastik.
Pokazuję, o którą śrubę chodzi. Tutaj proszę jest takie mocowanie kabelka. Wciskamy tutaj, żeby dobrze było widać. O, proszę bardzo, jest mocowanie kabla. Wciskamy tutaj ten ząbek i wysuwamy mocowanie, uchwyt takiego przewodu. Przewód na bok. I pięknie widoczna jest ta śruba. Proszę bardzo, oto ona. Nieszczęsny plastik niestety nam tutaj zawadza. On służy, ten plastik, jedynie teraz do trzymania tego przewodu, więc naprawdę nie jest do niczego potrzebny więcej, ale zasłania nam dojście do tej śruby, której nie da się złapać. Trzeba będzie ją odpowiednim jakimś śrubokrętem i młotkiem wybić. Może nie wybić, a wykręcić, dosłownie ją się wykręca, ale żeby się do niej dostać, trzeba poświęcić ten plastik. Więc wkładamy tutaj śrubokręt gdzieś w jakąś szczelinkę, proszę bardzo, pod plastik i dosłownie łamiemy go, poświęcamy go. Powalczone chwilkę z plastyczkiem, teraz można go usunąć. No dobra, proszę bardzo, plastik potrzebny jak świni siodło, w zasadzie tylko do trzymania przewodu, który tak, o spójrzcie, świetnie trzyma się sam, tutaj przychodzi przecież obudowa, także poświęcony, zatopiony. Dobra, następna opcja, trzeba sprawić, by ten bolec tutaj, proszę bardzo, tutaj jest taki mały bolec, żeby on wszedł do środka. Żeby on wszedł do środka i się schował, trzeba przekręcić kluczyk. Ale żeby on wszedł i się schował, to trzeba wykręcić tą śrubę, którą pokazywałem wcześniej. Spójrzcie, na jakiej zasadzie to działa. Tu jest bolec. On chowa się tylko odrobinę, ale on musi się schować głębiej. A żeby się schował głębiej, trzeba włożyć kluczyk, przekręcić go trochę. O, i spójrzcie, wchodzi cały. Pięknie. Dlatego też musimy włożyć do starej stacyjki stary kluczyk, który ledwo żyje i ledwo da się go wdusić. Naprawdę, spójrzcie, nie da się go przekręcić. Ja muszę tutaj się nieźle nakombinować. O, udało się, żeby tę stacyjkę przekręcić. No i tyle wystarczy. Pierwszy stopień, możesz nawet drugi stopień, ale po co? Żeby ten właśnie bolec wcisnąć. Żeby bolec wcisnąć, przekręcamy kluczyk i wciskamy. Jak widać, nie da się teraz tego zrobić, ponieważ trzeba usunąć najpierw pod spodem, po przeciwnej stronie, tak jak mamy tutaj nasz bolec, to dokładnie po przeciwnej stronie jest otwór, w którym wkręcona jest śruba, która trzyma ten bolec tam w środku. Proszę bardzo, ja go wciskam, bo mogę, bo nie mam zablokowanej śrubą. Tutaj niestety ta śruba jest i za chwilę się jej pozbędę. Na razie usunę ten mój ledwo zipiący kluczyk i zaczynam walkę z tym właśnie bolcem. Co do tego, wezmę taki śrubokręcik, który można tutaj stukać. To nie jest zwykły śrubokręt typu coś takiego, bo tutaj raczej nie postukasz, bo go uszkodzę. On jest, widzicie, kawałkiem metalu z możliwością takiego łupania. Także normalnie będę teraz trzaskał w tą śrubę, próbując ją odkręcić. Oczywiście przykręcona jest najzwyczajniej w świecie w prawo, czyli odkręcam ją w lewo. Pamiętajcie, że śruba jest do góry nogami, więc teraz będę musiał nią kręcić tak jakby w prawo. Musicie o tym pamiętać, że do góry nogami w prawo to inaczej normalnie w lewo. Coś w tym rodzaju. Po prostu przykręcone, nie ma tam gwintu lewostronnego, także zwyczajny gwint. Będziemy teraz łupać to. Żeby sobie ułatwić troszeczkę tutaj pracę, tutaj przeszkadza nam bardzo, bardzo ważny kabel. Spójrzcie, tutaj jest taka osłonka, która pod spodem jest, powiedzmy, na chłopski rozum, antena, która wykrywa sygnał z transpondera, transponder, cewka
muszą siebie widzieć i w kluczyku jest taki maleńkie coś, które przekazuje sygnał właśnie tutaj do samochodu, do komputera samochodu, że kluczyk nie jest kluczykiem obcym i pozwala na odpalenie samochodu. Także można usunąć teraz już tą osłonkę, żeby to zrobić. Najlepiej weźcie sobie tutaj trochę miejsca, zróbcie. Tutaj są dwa ząbki. Jest jeden ząbek od góry, identyczny ząbek od dołu. Delikatnie je podważamy i odsuwamy ten plastik. Nie łamać. Nie są po prostu za ciasno. I już mamy go tutaj na wierzchu. Ja go gdzieś tam schowam do tyłu. Nie trzeba go tutaj wypinać z gniazda. Niczemu nie przeszkadza. Może sobie tutaj fajnie wisieć. Byle go tam nie uszkodzić, nie? W zasadzie mamy teraz gołą stacyjkę, którą możemy powalczyć. Będziemy rąbać tą śrubę. Jak widać, śruba idzie, ale jakoś palcami jej odkręcić nie mogę. Ale najważniejsze, że się obraca. Za chwilę będzie już moja. Mogę wziąć jakieś kombinerki, to teraz jak człowiek złapałbym sobie ją i już dalej odkręcał. Ale jakoś nie chce mi się wychodzić z samochodu, więc popukam jeszcze chwilę i zaraz będę miał ją w dłoni. O, wreszcie odpuściło pięknie. No i spójrzcie, zwyczajna niby śrubka, ale jednak łeb płaski, nie ma za co złapać. Jedyny sposób na wykręcenie tego, coś takiego. Jeżeli ktoś chciałby to rozwiercać, to trwałby to w nieskończoność i by się tylko namęczył. Proszę bardzo, już w zasadzie jest stacyjka prawie że wolna. Jedyne co ją trzyma to ten bolec od góry, tak jak mówiłem wcześniej. Wkładamy kluczyk, no, co w moim przypadku nie jest wcale najprostszą rzeczą. Fajnym patentem jest tutaj celowanie w dół tego prostokąta. Jak jeszcze w miarę mi działała, to wystarczy, że w dół przytrzymałem i włożyłem i już wszystko szło, ale teraz już naprawdę muszę to robić bardzo energicznie. Widzicie, jaka męczarnia, co musiałem przeżywać, żeby odpalić samochód. Droga przez mękę. Wyobrażacie sobie? Stoisz pod Biedronką i że nie możesz odpalić samochodu, tylko nie możesz w ogóle stacyjki, kluczyka do stacyjki włożyć. Jakoś mi się uda za chwilę. Kiedy? O, jest, poszedł, już nie dotykam. Przekręcam. O, pierwszy stopień wystarczy. Teraz wystarczy wdusić ten bolec od góry. Wduszamy bolec. I wyciągamy, proszę bardzo. I wyciągamy stacyjkę. I wyjeżdża. Już jest nasza. I teraz tak. No, w zasadzie w tym momencie mogę już ten kluczyk poświęcić i go odzyskać. O ile go odzyskam. O. I gotowe. Teraz tylko kwestia odczepienia wtyczek. Jak odczepić wtyczki? Spójrzcie, wtyczki są dwie. Akurat w tym przypadku, bo są inne. Musicie najpierw sprawdzić, jaką macie stacyjkę, bo są dwa gatunki stacyjek. Jedna jest widać z takimi wtyczkami, jest też nieco inna, z innym tutaj tym zakończeniem. Także zacznijcie całą pracę w ogóle wymiany stacyjki od sprawdzenia, jaką macie stacyjkę. Wystarczy zdjąć jeden plastik z dołu do góry, dwie śrubki, tak? Jak na samym początku było widać. Zdejmujesz obudowę, sprawdzasz, zerkasz tylko, jaką ma stacyjkę. Ach, taką, dobra, no to zamawiasz sobie taką. Wtyczki są dwie. Odczepia się je bardzo łatwo. Jedna, najprostszy z typów wtyczek, jaki można sobie wyobrazić. Tu jest taki ząbek. Trzeba go wdusić i odciągnąć wtyczkę. Po prostu widać. Wciskając, ten ząbek tutaj się chowa. Proszę bardzo. O, wcisnę, ząbek się chowa, nie? A więc wciskamy i odciągamy ją.
I tyle. Ta jest troszkę bardziej skomplikowana, ale równie prosta. Musicie wiedzieć, jak ją odczepić. Spójrzcie. Czerwony plastik to jest taka zasuwka. Wystarczy go odciągnąć i wtyczka wyjeżdża. Spójrzcie. Wystarczy, że czymś podważycie. Aj, sorki. Tutaj ściskamy. Tutaj jest taka zawleczka. Ściskamy i odciągamy. Mocno do góry, do samej góry. Oczywiście nie wyciągamy jej całkiem, tylko do oporu takiego. I to już jest wtyczka odbezpieczona i wtedy zwyczajnie ją można odłączyć. Podłączasz, zaciskasz i gotowa, ona jest podłączona. Tak, żebyście wiedzieli, jak ją odłączyć tam i jak podłączyć nową. Nic skomplikowanego. Jedziemy z tematem. Robimy sobie trochę miejsca. Ja usunę tą półkę. Wyciągam. Cyk. Tutaj jest zaczepiona na taki skobelek. I już półeczki nie ma. Proszę bardzo, miejsca więcej. Jedną wtyczkę już widać tam. Wiecie, jak ją otworzyć. Druga wtyczka niestety biegnie dalej do skrzynki. I ją też trzeba tutaj wypiąć. Możecie popchnąć i podważyć go, ale żeby było łatwiej, można całą skrzynkę wyczepić w dół. Aha. Spójrzcie, jaka prościzna. Tutaj są ząbki. Wystarczy te ząbki wdusić i spatrzcie. I wyjeżdża cała skrzynka na dół. I gotowe. I wtyczka poszła. Wyjeżdżamy z tym naszym kablątkiem. Tutaj go wysunę. Tutaj go wyciągnę. I zapraszamy go tutaj do nas. Jeden kabelek odzyskany. Teraz drugi. Można nawet odczepić razem z całym tym mocowaniem. Bo ona jest przyczepiona spójrzcie, tutaj na taki ząbek. Można to wysunąć. O, spójrzcie. Wysunięta razem z całym ząbkiem. Wciskamy, odciągamy i równocześnie tą wtyczkę wysuwamy. Łapię za tą wtyczkę i ją odciągam do tyłu. Gotowe. Ona jest tak jakby... Nie da się tego całkiem wyciągnąć. Tak bez niczego. Spójrzcie, bo ona musi równocześnie się razem z tą blokadą schodzić. Obie naraz wyjeżdżają. No i tyle zostało ze starej stacyjki. Jak widać, tutaj ma gwint. Nowa stacyjka tego gwintu nie posiada, także nawet nie będzie gdzie tej śruby wkręcić. Gdzieś ją mam tutaj, więc no nie ma. Chociaż jakby mocno się pomęczył i to aluminium jakoś nagwintował, to może ta śruba by weszła. Ale nie jest to do niczego potrzebne naprawdę, bo ten bolec w zupełności wystarczy, żeby tą stacyjkę zablokować i żeby jej nie wysunąć. Dobra. Stacyjka, jak widać, kable ma takiej samej długości, więc nie powinno być żadnego problemu z przewodami. Jedziemy w kolejności odwrotnej. Pięknie. Skoczyła pięknie. Trzyma. Teraz trzeba przełożyć ten przewód tam gdzie był, powiedzmy, i z powrotem do skrzynki z bezpiecznikami. No i montujemy wtyczkę w tym samym miejscu, w którym była poprzednia. Tutaj już żadnego wduszania wielce nie ma. Wystarczy ją dobrze wcisnąć, tak żeby wkliknęła. Było takie. Zapytam mojego pomocnika, wkliknęła? No. No, mówi. Czyli nie wiem, czy mówi no tak. No po angielsku, czy no tak. Dobra, mamy wciśniętą skrzyneczkę do góry, aż wkliknie. O, wkliknęła, jest na swoim miejscu. Wszystko świetnie. Tutaj jest wpięte, Wystarczy teraz tylko wpiąć ten nasz mały bolec, który tutaj niestety został mi oryginalny. To można chyba wziąć. Myślę sobie, że ten oryginalny zostawię, a tego tutaj usunę na chwilę. Spójrzcie, tutaj podważyłem ząbek delikatnie i wysuwam. No, jak mam oryginał, mam nadzieję, że pasuje.
Spróbuję go zamontować. Trzeba nałożyć i go wsunąć. Uwaga, pyk. Pięknie wszedł, jakby stąd był. Wkładamy stacyjkę do naszego tutaj gniazda, tylko pamiętajcie o tym bolcu, żeby bolec wcisnąć, a żeby go wcisnąć, trzeba przekręcić stacyjkę. Oczywiście nowym kluczykiem. Przekręcamy go nieco i O, wkładamy. wszystko działa. Wkładamy. O, wciśnięty bolec. Włożona stacyjka. Stacyjka się trzyma. Śruba od dołu naprawdę nie jest do niczego potrzebna. A ten niebieską folię można zedrzeć. Nie będzie do niczego potrzebna. Później nie będzie już do niej dostępu. Proszę bardzo, wkładamy nasze maleństwo na miejsce. Pamiętajcie o ząbkach, żeby te ząbki osadzić w dobrym miejscu. Idealnie. Kliknęło. Wszystko się trzyma. W zasadzie możemy już składać plastiki. No tutaj dla dobrego wyglądu i spokoju ducha można z powrotem włożyć ten przewód za ten plastik. Tutaj taki trzymacz jest. Jeden przewód i drugi też był tutaj osadzony. O, proszę bardzo, żeby nam się tutaj nie pałętał nigdzie po kątach. Świetnie. Tutaj też było oczywiście przytrzymane tym drugim plastikiem, które musieliśmy poświęcić. Nie jest do niczego potrzebny. Tutaj niczemu nie będzie wadzić, jeżeli go nie ma. Dobra, montujemy plastik. Teraz tak trzeba zrobić, żeby najpierw nasunąć na stacyjkę pod kątem. Osadzamy, spasowujemy i skręcamy naszymi 2 śrubami od dołu. Plastiki poskładane, teraz mogę moją wajchą tutaj kierownicę cofnąć sobie z powrotem, tak jak była i zablokować. Cyk, zablokowana. Montujemy tą maskownicę i to będzie ostatnia rzecz tutaj przy stacyjce. Nowe kluczyki, stare kluczyki. Otwieramy kluczyk. To jest dość proste, wystarczy lekko podważyć tutaj na tym łączeniu i gotowe. Spójrzcie, tutaj jest miejsce na ten mały transponder od Immobilizera. I teraz ze starego kluczyka w nowy musicie tutaj go po prostu przełożyć, bo inaczej samochód nie odpali. Stary kluczyk. Ja już wiem, że w starym kluczyku ktoś dorabiał. To, co przełożyć powinniśmy, jest, jak widać, nieoryginalne. Spójrzcie, takie wielkie coś i wydłubane dosłownie tutaj na wszystkie strony. Także bardzo delikatnie. Chociaż w zasadzie jest opcja, żeby cały grot wymienić i nie musiałbym tutaj nic już rozbierać. Wystarczy ten grot po prostu wyciągnąć. No właśnie, a może by tak sam grot wymienić. Możecie zamienić tylko ten. Możecie zamienić tylko ten transponder, wkładając do nowego kluczyka. To coś trzeba przełożyć tu. Niestety ja mam dorabiane i będę musiał tutaj wyłupać. Lub po prostu, ale mam wtedy nową obudowę. Lub zostawić starą obudowę, a wyciągnąć sam grot. Nie wiem, czy będzie to jakoś proste. Bo jest dość mocno osadzony, ale z tego co widzę, to da się, proszę bardzo. I teraz nowy grot wkładam do starej obudowy i cyk. Te górne obudowy są, no oczywiście nie ma znaczka Citroena, ale są identyczne konstrukcyjnie, także one naprawdę pasują zamiennie. Jakbyście chcieli sobie pozamieniać, ale ja po prostu założę nowy grot do starej obudowy. Oczywiście konfiguracja dowolna, jak wolicie. Drugi kluczyk w tej chwili i ten kluczyk teraz będzie w pełni działał. Musi działać, nie ma innej opcji. Sprawdźmy, co się dzieje.
włożymy do stacyjki. Spójrzcie, przekręca się idealnie. Samochód odpalił bez żadnego problemu. No, igła. Tak właśnie miało być. No i wreszcie działająca stacyjka. Co do drugiego kluczyka. Drugi kluczyk jest pusty, bez tego transpondera do immobilizera, więc tym kluczykiem nie uruchomię samochodu, choćbym pomimo najszczęśliwszych chęci, zobaczcie, prąd jest, zasilanie jest, ale będę kręcił bez końca. Nie ma sensu próbować, bo nie ma immobilizera, nie ma tego transpondera. Opcja jest taka, że teraz trzeba byłoby, żeby drugi kluczyk był sprawny, żeby dwoma kluczykami, pomimo tego, że pasują do stacyjki, odpalić samochód. Trzeba byłoby dorobić taki ten transponderek, z tym, że jeżeli nie chcecie się bawić w koszty, jest opcja druga, można immobilizer wyłączyć raz na zawsze i już wtedy obydwa będą pasować, ale to raczej koszt podobny do założenia, do robienia takiego transpondera. Lub opcja taka druciarska trochę, bierzecie ten mały transponderek, ten malutki, ten właśnie, ten z środka, to coś, co ja mam tutaj dorobione, może nie macie dorobione, ja mam. I od środka tutaj pod tą obudową tego, jak widzicie, plastiku, montujecie go na stałe, żeby był tam wklejony na stałe i żeby tutaj ta obwódka, ta antenka widziały się po prostu, a kluczyki nie będą w to wyposażone, po prostu będą puste. I wtedy obydwa kluczyki normalnie będą tutaj działać. Tylko że każdy wtedy mógłby kawał śrubokręta wsadzić i powiedzmy, teoretycznie, gdyby przekręcił czymkolwiek stacyjkę, to samochód wam odpali. Ale bądźmy szczerzy. Ale wtedy ktoś mógłby czasem czymś przekręcić, patyczkiem od lizaka, albo czymkolwiek i ci ten samochód ukraść. Ten twój samochód, na którego tak długo pracowałeś, którego można kupić z całej jednej wypłaty. Już widzę te hordy złodziei ustawiające się w kolejce, żeby zajumać ci samochód. Założę się, że zostawiasz na noc w ogóle niezakluczone drzwi, idziesz do domu, przychodzisz i ten samochód ciągle stoi. Więc nie łudźmy się, nikt ci tego samochodu nie zawinie. Także to fajny sposób na nie robienie sobie kosztów i na po prostu sposób na to, żeby mieć dwa kluczyki. Co jest najgorsze w tym wszystkim, w tej całej wymianie stacyjki? To, że po wymianie stacyjki, na przykład gdyby umarł ci akumulator, nie dostaniesz się do samochodu awaryjnie, bo masz inny kluczyk niż wkładka w drzwiach w zamku. No właśnie, bo stary kluczyk pasował i do stacyjki, i do zamka drzwi. Ten stary, tutaj mam tylko grot mi został, za chwilę go wyposażę w obudowę. Ten stary za bardzo już też nie chce otwierać drzwi. Więc awaryjnie na otwarcie drzwi się nada, ale będę musiał nosić przy sobie dwa kluczyki. No trudno, przynajmniej nie ma problemu z odpaleniem samochodu. A awaryjnie drzwi się otwiera ile razy? Nie wiem, w roku raz może, albo wcale. Także tyle tam się pomęczę z tą wkładką. Można też zrobić taki trik, że można dokupić wkładkę do drzwi kierowcy oczywiście z kluczykiem. Nie są drogie, naprawdę nie są. Są bardzo tanie, no ale trochę też zabawy w wymianę. Też nie będzie wtedy problemu z dostaniem się do samochodu. Ale od biedy zaryzykuję i ten stary będę tylko nosił przy sobie awaryjny do próby otwarcia drzwi w razie W. I to byłoby na tyle. Wymiana jest prosta, trwa jakieś, jak się dobrze weźmiesz, za to 20 minut wystarczy, pół godziny na spokojnie. Oczywiście mając Torx 20, dobry śrubokręt z młoteczkiem, taki, który można popukać, taki jak widzieliście. I to byłoby na tyle. Dwa proste narzędzia wystarczą, żeby tą stacyjkę wymienić. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam ja i mój pomocnik. Do zobaczenia wkrótce.